Ich prącia są cechą diagnostyczną, dlatego naukowcy uwielbiają łapać samce, niekoniecznie zarzeczone prącia. Pomagają mafii, która czerpie zyski z awokado, a mimo to nie są przez nią chronione. Oskarża się jej o roznoszenie wścieklizny, a ich czarny PR miał zapobiegać schadzkom młodzieży. I choć może wydawać się to nieprawdą, faktycznie istnieje związek między ich liczebnością a śmiertelnością noworodków. Nietoperze, bo o nich mowa, to zwierzęta nietuzinkowe, a ich wyjątkowość przybliży nam Agnieszka Graclik, czyli pani z Przyry. Osoba, która wie kupę rzeczy o tych latających stworzeniach. Witaj. Witaj. Właśnie planowałam sobie, że ten odcinek będę reklamować na zasadzie tym razem możecie puszczać dzieciom, bo nie będzie niczego o prąciach. Natomiast twoja przemowa zaczęła się od prącia, także dziękuję bardzo. Cóż, no, były tylko dwie drogi, prącie lub stolec, no i wiesz co, no, kończyłem stolcem, zacząłem prąciem, no nie wiem jak to teraz inaczej ubrać, ale no naprawdę jak rozmawialiśmy o tych pięknych zwierzętach, no to trudno później nie zacząć inaczej niż od pytania o twój licencjat, no bo wieść gminna niesie, że jest on po prostu o kupie, no kupa wiedzy. Tak, jest to prawdą, mam licencjat z dupy, dokładnie, ponieważ w ramach pracy licencjackiej analizowałam guano nietoperzy, żeby stwierdzić, czym się żywią na terenie Polski. Natomiast to, co na szybko jeszcze z tym licencjatem, to chciałam tylko powiedzieć, że jest w polskim języku bardzo duży problem z słowem, zastąpieniem słowa bobek. To jest to, co bardzo mi było ciężko przebrnąć przez to przy licencjacie, bo nie ma słowa takiego, które można użyć w pracy naukowej po polsku, które byłoby tym samym, co jest bobek. To znaczy konkretnie ja badałam odchody i tam w ramach jednej mojej próbki było 100 bobków. No i weź to teraz napisz, że w jednej bo po angielsku jest dropping i nie ma problemu, nie? Było dropping, można powiedzieć, i to jest kulturalnie. Natomiast w pracy naukowej nie napiszę, że badałam 100 bobków. Mogę napisać, że badałam 100 odchodów, ale to dziwnie brzmi i jak już się to próbuję rozebrać na części, czyli że jeden odchód analizowałam, to tak już się robi, nie? A jak napiszę, że jeden stolec, to też nie do końca oddaje to, czym jest bobek, nie? Jednak bobek to bobek. Kurczę, wiesz co, aż mi się przypomniał dowcip, którego później poszukam, bo jak teraz zacząłeś to mówić, to człowiek tak się zaczął zastanawiać. Ja wiem, czym jest bobek, to fakt, ale no bo tak. Jeden stolec może zawierać więcej bobków. No tak, nie? tak, domyślam się. No. Widziałem kiedyś, wiesz, niekoniecznie od nietoperza, ale tak, no. Dobrze, to skoro już zaczęliśmy... Kiedyś widziałam ofertę sprzedaży nietoperzowych bobków na Allegro zresztą i było w opisie było, że, bo to jako nawóz do kwiatów było sprzedawane i było pamiętam w nawiasie napisane, że można w celu ustalenia autentyczności, że to są nietoperzowe bobki, że można rozkruszyć i widać pod światło mieniące się pancerzyki owadów i pamiętam, że było w nawiasie dużymi literami napisane: to nie są mysie boby. O kurczę. I to właśnie to jest to, co ja badałam, czyli rozkruszałam sobie pod mikroskopem bobki nietoperzowe i sprawdzałam, jakie kawałki, jakich owadów tam jest. Także takie puzzle, trochę trudniejsza wersja. Dobrze, a to w takim wypadku co te nasze nietoperze jadły? Czego się dowiedziałaś? Ja robiłam konkretnie na nocku dużym, czyli jednym z 2 największych polskich gatunków i on bardzo, bardzo sobie upodobał chrząszcze i on sobie takie duże chrząszcze potrafił zjeść. Natomiast w ogóle jeśli chodzi o tą konsumpcję owadów, to jest jakiś szok, bo na przykład taka duża kolonia
nocków dużych potrafi w ciągu sezonu na przykład 2,5 tony chrabąszcza zjeść. Także to są w ogóle super takie zjadacze na dużą skalę, chronią, że tak powiem, uprawy i to tam właśnie do tego już a propos tej śmierci niemowląt za chwilę dojdziemy pewnie. Natomiast jeśli chodzi o to, one są super sprzymierzeńcami właśnie w walce z jakimiś tam tak zwanymi szkodnikami upraw właśnie przez to, że jedzą dużo owadów, na przykład komarów też jedzą zresztą, to już może niekoniecznie szkodniki upraw, ale coś, co nas gdzieś tam też dręczy. Taki malusieńki, zupełnie jeden z tych najmniejszych nietoperzyków, czy na przykład nocek rudy, potrafi w ciągu nocy zjeść 500 komarów, to jest w ogóle jakiś szok. Jak sobie człowiek wyobrazi 500 komarów, nie? I ten malutki brzuszek. Kurczaki, no to ma niezły apetyt. Ale do tych, tak jak mówisz, dzieci i innych rzeczy, pomocy wrócimy, bo ja muszę spytać o coś zupełnie innego na samym początku, żebyśmy, ustalili, w którym miejscu osi jesteśmy. Jakie były takie, nie wiem, 3 najdziwniejsze rzeczy, które robiłaś w życiu? No i czy trenowanie nietoperzy plasuje się w ich czołówce tak naprawdę? Tak, znaczy to była na pewno jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie robiłam w życiu. To była taka akcja, że ja pojechałam na wolontariat do zakładu, ówcześnie to się nazywało Zakład Badania Ssaków w Białowieży i tam były takie świetne behawioralne eksperymenty na nietoperzach, kilkuletnie. Akurat ja byłam w trakcie, kiedy tam eksperymentalnie próbowano ustalić, czy nietoperze są w stanie echolokacyjnie wyszukać dziupli w drzewach na podstawie różnicy faktur, to znaczy, że na przykład braliśmy takie pniaki, które miały korę dookoła otworów albo były okorowane, czy tam takie niby wyślizgane przez nietoperze i patrzyliśmy, jak one szybko znajdą te dziuple. No ale jakby clue tego było takie, że to były nietoperze, które trzeba było do tego zachęcić, żeby one wyszukiwały tych dziupli. W związku z czym myśmy je najpierw musieli wytrenować. I dla mnie to było absolutnie nieprawdopodobne doświadczenie, dlatego że to były dzikie nietoperze złapane w lesie, oczywiście tam z całym kompletem wszystkich pozwoleń i tak dalej, bo to jest tam grubsza sprawa, chronione zwierzęta w końcu. I to były dzikie nietoperze złapane w lesie i myśmy je musieli w ciągu tak naprawdę 2 tygodni nam się udawało je na tyle w cudzysłowie oswoić, że one wykonywały znaczy to co miały zrobić, to wyszukiwały na czas tych dziupli. I to jest o tyle niesamowite, że gdyby to było jakiekolwiek inne zwierzę, gdyby to był, nie wiem, no lis zabrany z lasu, no to on by mi w pierwszej kolejności próbował odgryźć twarz, podejrzewam, w jakiejś pierwszej konfrontacji. Natomiast taki nietoperz już po tam dniu zaczynał jeść z ręki, jak mu się dawało, trzymało się go w ręce i się go karmiło larwą mącznika, to on już zaczynał jeść. I myśmy to w taki sposób, to w ogóle było kapitalnie zaprojektowane i że to w ogóle działało, to było dla mnie tak niesamowite. To było takie pomieszczenie treningowe, gdzie wisiał sobie taki kołek, który był ponawiercany. Miał takie otwory, tak mniej więcej, nie wiem, z 5 cm może średnicy na całym tym kołku i w środku była wydrążona dziura. No i teraz myśmy wypuszczały, bo koleżanka też była, która trenowała razem ze mną, żebyśmy się wyrobiły w ciągu jednej nocy z wszystkimi treningami, bo to nocą oczywiście się trenowało. I ten nietoperz był wypuszczany do tego pomieszczenia, taki zupełnie dzikus z lasu. No i najpierw on sobie latał po całym tym pomieszczeniu, no wiadomo, szukał jakiejś możliwości ucieczki. I gdziekolwiek usiadł, poza tym kołkiem, no to myśmy delikatnie go strącały, żeby nie odpoczywał sobie w jakimś tam dowolnym miejscu i dopiero jak usiadł na kołku, to mógł sobie odpocząć. Ja nie mogę na ciebie patrzeć, bo ja widzę, że już ci jakieś żarty przypominają. Ja już się staram, ja się staram, ale widzę, że chichoczesz i mnie rozpraszasz, muszę patrzeć w inne miejsce. No i w każdym razie nietoperz, jak sobie siadał na kołku, to mógł sobie na nim siedzieć, a w momencie, kiedy wszedł do któregoś z tych otworów, to dostawał od nas nagrodę, czyli larwę mącznika. I
te nietoperze po 1-2 treningach już wiedziały, że kołek jest spoko, bo można sobie na nim odpocząć, a jak odkryły, że jak wejdą do środka, to dostaną robala, to niektóre już zaczynały to tak szybko robić, że myśmy nie zdążały nawet podawać im tych robaków, tych larw pensetą, bo one potrafiły na przykład wbiec do dziury, przebiec środkiem tego pniaka wybiec dołem i na przykład wbiec mi do rękawa albo wbiec mi po ręce na plecy. Były już tak zaangażowane w to, że no coś niesamowitego. No i potem sukcesywnie te wszystkie nawiercone otwory, które były w tym kołku, on był cały taki nawiercony, taki ażurowy był na przestrzał. Wszystkie te otwory żeśmy po kolei zatykały takimi specjalnymi korkami i dopiero na końcu zostawał jeden otwór w jakimś miejscu, które ciągle było zmieniane, bo jakby chodziło o to, żeby ten nietoperz czaił, że ma wyszukać po prostu otwór. No i po takim treningu te nietoperze były przenoszone do takiego, nie mogę. Powiedz ten żart, nie, ja nie mam żartu, ja cały czas... Ja sobie, że się udusisz zaraz. Ja sobie wyobrażam, jak to działało. Ja cały czas to widzę, jak ty krzyczysz do nich po prostu, do it. Nie ma takiego spania, a jak jeszcze teraz mówisz, że po prostu głównym zadaniem nietoperza jest, żeby wyszukał otwór. Ja nie wiem, ja po prostu cię słucham, no to jest... Bo nie wiem, co to były za treningi, okej. Życie naukowca jest faktycznie dziwne. No. Ja mam nagrania z tych treningów, to ci mogę potem pokazać. Bardzo to faktycznie, bym chciał nie wiem, jak może... ale niezłe. Nie wiedziałem, że są takie bystre. Nie są niesamowicie bystre i to, co mnie w ogóle absolutnie zszokowało, to na przykład później je przenosiliśmy do takiego pomieszczenia już eksperymentalnego, tam były specjalnie folią pokryte ściany, żeby tam nie było rozpraszaczy żadnych i na środku był stawiany kołek, za każdym razem inny, żeby nie było też jakichś tam śladów zapachowych, no i myśmy te nietoperze wypuszczały i potem był mierzony czas, to było wszystko nagrywane i tak dalej. I dwie rzeczy, które mnie absolutnie zaskoczyły, znaczy się to takie zupełnie się nie spodziewałam, że to są tak inteligentne zwierzęta, że nietoperz ma poczucie ludzkiego ciała, że jakby nietoperz, taki mały zwierzaczek, wie, gdzie człowiek ma oczy. I to był taki moment, gdzie myśmy tam w ogóle nosiły maseczki na twarzach, więc byłyśmy w fartuchach laboratoryjnych, więc teoretycznie wyglądałyśmy tak samo. Natomiast te nietoperze, które ja trenowałam, były w stanie, mimo że się nie odzywałam, były w stanie mnie rozpoznać. I to był na przykład taki moment, gdzie myśmy stały obok siebie z koleżanką i jeszcze z naukowcem, który prowadził cały ten eksperyment i ten nietoperz mój akurat, którego ja trenowałam, przeleciał sobie, obleciał cały ten pokój, rozejrzał się dookoła, po czym zatrzymał się tak w powietrzu jak koliberek przed naszymi oczami, zatrzymał się najpierw przed tym naukowcem, potem przed koleżanką, która ze mną trenowała i na końcu przede mną i on mi nie rozpoznał, bo po prostu na mnie usiadł i szukał, pobiegł szybko do mojej ręki, zaczął mi obwąchiwać całą rękawiczkę i tak dalej. Być może to było rozpoznanie mnie po zapachu, natomiast ewidentnie zatrzymał się na wysokości moich oczu i jakby to był taki dla mnie szok, że tak malutkie zwierzę, które jakby kompletnie, to znaczy ja wiem, że w ogóle dla zwierząt oczy są ważne i one jakby wiedzą, gdzie są te oczy i te oczy gdzieś tam są rozpoznawalne u innych gatunków, natomiast to, że takie zwierzę nocne, które tak naprawdę kontaktu z człowiekiem żadnego nie miało, a mimo wszystko obczaiło, gdzie te oczy są, nie? Także no cudowne, nie? W ogóle doświadczenie niesamowite i te zwierzaki takie były no, zupełnie oswojone jak takie domowe pieski po tych 2 tygodniach. Oczywiście potem zostały wypuszczone też, żeby im wynagrodzić troszeczkę, ponieważ one, żeby współpracowały dobrze, to musiały być głodne. Lekko. Także myśmy cały czas kontrolowali dietę, żeby one oczywiście nie spadały z wagi absolutnie, ale dostawały bardzo limitowaną ilość jedzonka. Natomiast u nietoperzy jest taka ciekawa sprawa, że one nie mają mechanizmu sytości. To znaczy taki nietoperz, ponieważ w naturze nie ma absolutnie możliwości, żeby się przeżarł gdziekolwiek, no bo po prostu nie, no chyba, że jakieś coś się roi, no ale to już bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Nietoperz będzie po prostu jadł tak długo, aż padnie ze zmęczenia, a nie z przejedzenia, bo po prostu będzie jadł i jadł i jadł. Dlatego myśmy na koniec właśnie, żeby trochę im, na koniec tego eksperymentu, żeby trochę im zrekompensować to, że były lekko głodne cały czas, no to dostały taką wielką michę tych mączników, żeby się najadły tak naprawdę po korek.
No i jak żeśmy tuż przed wypuszczeniem, jak weszliśmy do tego tam pomieszczenia, gdzie one sobie spały, otwieramy te klatki, a one po prostu jak po ostrej imprezie, twarzami w tych miskach, całe obklejone kawałkami tych robali, które jeszcze po prostu zasnęły, tak jak żarły, tak zasnęły. I potem jak żeśmy je wypuszczali, to autentycznie było widać jak takie opite bąki normalnie, takie i ledwo na pierwsze drzewo, które było w okolicy odleciały, bo po prostu już były tak ciężkie, nie? Także tutaj strasznie zabawna tam z tym jedzeniem. To też jeszcze była taka sytuacja, że w momencie, kiedy tam te odłowy były i nie było możliwości, żeby te nietoperze, które już były złapane i czekały, jakby były w trakcie eksperymentu, nie było możliwości, żeby je nakarmić, to tam taka osoba, która normalnie się zajmowała badaniem, nie pamiętam, chyba łasic, jakiś tam, czy łasicowatych ogólnie, nie wiem, czy łasic, czy jakiś tam kun, czy czegoś, w każdym razie ona dostała tego nietoperza do nakarmienia i miała mu dać 20 larw takich. No bo to taki był, jak nie było treningu, to powiedzmy był taki standardowy ich posiłek, to 20 larw. No i ona zadzwoniła po tym, że on tutaj jest nadal głodny, czy ona jeszcze trochę może mu dać. No i był komunikat, że tak, że w sumie jak jeszcze trochę chce, to niech jeszcze trochę zje. No to mu dała 120 i on te 120 zjadł. Fakt, że potem musiał być wyłączony z treningów przez jakiś czas, bo po prostu już nie był zainteresowany treningami, bo po prostu już był tak najedzony, że nawet nie był za bardzo latać. Natomiast one właśnie przez ten mechanizm stop, czy brak mechanizmu stop takiego, dlatego to są jedne ze zwierząt, do których naprawdę trzeba mieć doświadczenie, żeby się nimi opiekować, w jakichś tam centrach rehabilitacji i tak dalej, bo często osoby, które na przykład normalnie się zajmują ptakami, trafi do nich taki nietoperz, to nagle stwierdzają, jaki on wygłodzony, trzeba go dobrze nakarmić. I potem się kończy tak, że one są tak upasione, że jakby nie można ich nawet wypuszczać, tylko najpierw trzeba poczekać, aż trochę schudną, nie? Nieźle. Czyli to są tacy zwolennicy tej metody treningowej, najpierw masa, potem masa, tak? Bo to ewidentnie widać, no. Nie no, ale to zaskoczyła się, bo nie przypuszczałem, że faktycznie w naturze takiej blokady nie wyposażyło je nic po prostu. To jakoś zdanie nie po polsku, ale dalej myślę o 120 po prostu larwach, które trzeba zjeść, to no nieźle. Ale to się czasem zdarza. Mój syn na przykład też nie ma takiej blokady, więc to... Też zjada larwy? Nie, ale zjada tak właśnie. Niepokojące. Dobrze. Wiesz co, no bo tak już i tak, tego co widzę po tych paru minutach, to średnio nam się kroi audycja dla dzieci. Więc po prostu pytanie, o co chodzi z tymi prąciami nietoperzy jako cechą diagnostyczną, bo ja po prostu jak usłyszałem, że są cechą diagnostyczną, no, moje myśli poszybowały w różnych kierunkach. Tak, to znaczy nietoperze, polskie nietoperze, nie wszystkie gatunki są łatwe do oznaczenia. Są takie, które są dość trudne, są takie na przykład, które nawet posiadają część cech takich i osoby, które się zajmują nietoperzami zawodowo, czyli chiropterolodzy, czasami nawet mają problem, żeby na przykład oznaczyć, bo są na przykład nocek branta, nocek wąsatek, także czasami się zdarza, że się oznacza jako branto-wąsatek, bo w sumie bardzo są do siebie podobne i takie klucze do oznaczania zawierają między innymi właśnie zdjęcia prąci, dlatego że one się od siebie kształtem różnią, albo na przykład kolorem owłosienia, albo w ogóle owłosieniem i w momencie, kiedy się złapie samiec, jest na przykład łatwiej jakieś tam konkretne gatunki od siebie odróżnić, bo jest ta cecha, natomiast jak się złapie samicę, no to wtedy już ta cecha diagnostyczna odpada, a to jest taki jeden z parametrów, które się przy wszelkich inwentaryzacjach właśnie oznaczano, czy wiadomo, że gatunek trzeba oznaczyć, ale właśnie nie zawsze jest to takie łatwe, bo one są do siebie podobne. Czyli zamiast zdjęcia do dowodu to dick pic, tak? Bo tak widzę, że tutaj... Na pewno łatwiej tak, niż gdyby był zdjęcie pyszczka, nie? No, pyszczka podobny do nikogo. No, najfajniejszą cechą taką do odróżniania nietoperzy są tak zwane koziołki. One mają w uszach koziołki, czyli takie jakby mikrouszka.
ja to tak zawsze mówię, że przynajmniej tak mi to przypomina najbardziej. Jakby w środku ucha jest taka, nie wiem, fałdka, blaszka, nie wiem jak to nazwać. U różnych gatunków polskich nietoperzy te koziołki są różne. Na przykład najbardziej takie spektakularne, ale też najbardziej spektakularne uszy mają polskie dwa gatunki gacka. To też nie wszyscy są jakby na bieżąco, że już dawno nie ma czegoś takiego w Polsce jak gacek wielkouch, tylko jest gacek szary i brunatny. I te gacki właśnie, one mają raz, że gigantyczne te uszy, ale one zwijają je, jak wyglądają jak takie baranki, jak te uszy sobie zwiną i właśnie wtedy zostaje taki nożowaty koziołek, czyli taka po prostu jakby takie małe uszko jeszcze, które sobie sterczy i właśnie po tych uszkach po tych koziołkach można te nasze polskie nietoperze również łatwiej odróżnić. Dobrze, no tam uszy uszami, ale wróćmy do clou programu, prawda? Przepraszam bardzo, jak na uszy nagle. Gdzieś znalazłem informację, więc sobie tu sprawdzam. Penis, który u samców mroczku jest pokaźnych rozmiarów, jak wieść gminna niesie, służy do tego, żeby przytrzymywać błonę ogonową samicy. Czy to jest prawda? Bo ja już takie różne ciekawostki w internecie tu znalazłem. Jakby te pokaźne rozmiary, to tak już na tym etapie jest to trochę tak nie do końca. To znaczy się proporcjonalnie nawet, bo ja mówię nieproporcjonalnie, ale proporcjonalnie to nawet nie są. Dobrze, rozumiem. Nie słyszałam o czymś takim, być może, bo tam zawsze jakieś dodatkowe informacje się próbuje, czy się naukowcy próbują sobie jakoś tam motywować się, dlaczego do czego służy i dlaczego coś tam się jak rozwinęło. No pewnie tak, no bardzo możliwe, nie wiem tego, nie zagłębiałam się aż tak. Znaczy z tego co pamiętam to mężczyzna badał, więc może stąd informacja o pokaźnych rozmiarach, wiesz, bo tak to mogło też wpłynąć na ocenę, bo to nie, no bo są jakieś tam gatunki rudawek, u których naprawdę to się rzuca w oczy i to faktycznie jest gdzieś tam nawet na zdjęciach pokazywane, że to rzeczywiście jest coś, co przykuwa uwagę, no ale u tych naszych nietoperków to są takie małe pindolki, no nie, to jakby pokaźne rozmiary to nie. No właśnie, a jak tam jest z samym tym procesem zapłodnienia, bo tam z tego co kojarzę, też mniej więcej z tych badań, bo to było o tych dużych penisach, więc zakładam, że to faktycznie nie na naszych było robione, ale pamiętam, że tam tak jakby dochodziło na zewnątrz do przekazania spermy, tak jakoś. Gdzieś tak to było napisane, że nie wiadomo do końca, jak ona się dostaje. To znaczy w ogóle, jeśli chodzi o zwyczaje godowe, to jest wszystko jeszcze cały czas u naszych polskich gatunków nadal jest bardzo mało wiadomo tak naprawdę, jeśli chodzi o to, jak to wszystko przebiega. Jest na pewno to zastopowanie ciąży i to jest dość ciekawe, że to jakby w czasie, kiedy matka hibernuje, to ta ciąża się nie może rozwijać. Są też tam historie, że w trakcie hibernacji dochodzi do kopulacji, kiedy samica w ogóle jest zahibernowana. Także tam ta biologia jest dość mocno zróżnicowana z racji tego, że te nasze gatunki musiały się dostosować do zmiennych pór roku, ale też w ogóle jeśli chodzi o metabolizm nietoperzy, to jest w ogóle niesamowita sprawa, bo o nich się mówi, że one są warunkowo zmiennocieplne, to znaczy, że one są w stanie obniżyć temperaturę swojego ciała jakby celowo po to, żeby zaoszczędzić energię. I dzięki temu one są długowieczne, bo w porównaniu z taką myszą, która jest powiedzmy podobnej wielkości, tak plus minus, i która żyje sobie w takich warunkach bezpiecznych, gdzie jej nikt nie zje powiedzmy 2, góra 3 lata, to taki nietoperz, który średnio żyje 12, ale są takie, które ponad 30 potrafią również przeżyć, to jest zasadnicza różnica, ale faktycznie, że one przesypiają tam tą zimę, to jest taka oczywistość, ale one dodatkowo jeszcze właśnie zapadają w coś takiego jak torpor i to jest kapitalny w ogóle stan, bo one po prostu obniżają swoją temperaturę ciała, także kompletnie nie zużywają ciepła własnego, energii własnej na ogrzewanie, ale to jest dla nich niestety w kontekście powiedzmy zderzenia z człowiekiem bardzo niebezpieczne, dlatego że one w takim stanie torporu nie są w stanie odlecieć. Muszą się najpierw rozgrzać i takie rozgrzewanie wygląda dość dziwnie z perspektywy człowieka, bo taki nietoperz się po prostu trzęsie. On napina mięśnie, żeby wygenerować ciepło
i w ten sposób jakby rozgrzewa się i może dopiero wtedy odlecieć. Natomiast jak człowiek takiego nietoperza w torporze znajdzie, to widzi nagle zwierzątko, które wygląda dziwnie, bo nie może się za bardzo poruszać, trzęsie się i w ogóle na pewno jest, nie wiem, wściekłe albo chore, albo coś trzeba z nim zrobić, a ten nietoperz po prostu potrzebuje czasu, bo on nie jest w stanie szybko odlecieć. I ten torpor jest dla niego jakby niebezpieczny ten moment, zanim się taki nietoperzyk rozgrzeje. No i dzięki temu metabolizmowi one w ogóle potrafią jakby zaoszczędzić, dlatego są w stanie przeżyć, kiedy jest brzydka pogoda i nie mogą polować na przykład, kilka dni mogą ze spokojem nie jeść i nic im nie będzie, gdzie to są zwierzęta owadożerne i na przykład porównując sobie do takiej ryjówki, która w ciągu 8 godzin, jeżeli nie będzie miała głównie wody dostarczonej, ale też kalorii, to w ciągu 8 godzin umrze, to taki nietoperz podobnego gabarytu i podobnej diety sobie spokojnie poradzi, dzięki temu, że ma te mechanizmy, nie? Powiem tak, miałem coś dla Ciebie przygotowanego, nawet miałem powiedzieć suchar alert, ale poczekam, bo tu już padła de facto wskazówka odpowiedzi, więc tu poczekamy. Zatrzymajmy się przy tych długowieczności, bo faktycznie podkowiec mały w Polsce rekord około 21 lat, dobrze patrzę, tak, a ogólnie jako długowieczność Nocek Brandta 38 lat podobno też dociągnął, co jest naprawdę imponującym wynikiem. Mówisz o tym torporze, ale ja chciałem spytać, bo ja napotkałem się na tę informację, że gdy one właśnie zapadają w niego, to tam jest nawet kilka uderzeń serca na minutę, podczas gdy one tam rekordowo, jeśli chodzi o aktywność, to mogą nawet rzędu 1000 uderzeń. To jak one w ogóle dają radę tak się właśnie z tego jednego trybu na drugi przerzucić? Tak, no one po prostu stygną sobie, stygną i to wszystko zwalnia. Myśmy w trakcie właśnie tego trenowania, to były te momenty, gdzie trzeba było na nie uważać, bo jeżeli taki nietoperz sobie gdzieś nie miał już ochoty latać za bardzo i wystarczyło, że na chwilę przysiadł, to dosłownie mijało tam z 10 minut i on już był chłodniutki, i już miał problem, trzeba było go rozgrzewać, chuchać na niego i tak dalej, żeby tam chciał dalej uczestniczyć w treningu. Także to dosyć idzie tak z automatu i bez jakiegoś tam problemu. To jest też fajna rzecz w przypadku, kiedy nietoperz wleci do domu, bo dzięki temu można go bezpiecznie dla niego i dla siebie z tego domu wynieść na przykład. Czyli po prostu trzeba, bo nie wiem, czy planujesz dalej zadać jakieś pytanie odnośnie tego i mam się z tym wstrzymać? Czy może się wstrzymaj, ale to było na sam koniec, bo chciałem, wiesz, że na zakończenie. Dobra, to jeszcze do tego wrócimy, dobra, to nie będę już w tej chwili tego rozwijać. Ale też chcę poruszyć temat, który jest równie ważny, czyli właśnie tak jak już mówiłaś, jak się trzęsie, to myślę, że wściekły. No i generalnie często się uważa nietoperz za ten jeden z głównych rezerwuarów wścieklizny. No i tak powiem szczerze, jak czytałem na ten temat, żeby się przygotować do rozmowy, to nie dość, że spotkałem się już na tej informacji, że jest nosicielem tylko 1 na 100 na przykład nietoperzy. Za chwilę później trafiłem na to, że te nasze europejskie flugmyszy, to one w ogóle nie mają tej wścieklizny, którą ludzie mają. Po czym kolejne badania wskazywały, że na przykład w 1998 roku na 10 przypadków wścieklizny u zwierząt 8 to były te rękoskrzydłe. Wiesz, strasznie dużo jest takich, no to trudno do zweryfikowania w ciągu, nie wiem, kilku chwil informacji i tak chciałem spytać, jak to właściwie jest, no bo ludzie się przyzwyczaili, pewnie są wściekłe, no a jak to? To jest w ogóle bardzo gruby, bardzo ciekawy temat. Ja kiedyś mocno się tym interesowałam, ponieważ jako wolontariusz tam z tymi nietoperzami miałam trochę do czynienia, to musiałam się zaszczepić przeciwko wściekliźnie i był taki moment, gdzie w trakcie pobierania krwi od nietoperza w moim palcu wylądowała igła, która wcześniej była w nietoperzu, w związku z czym żywo byłam zainteresowana tymi kwestiami i to jest w ogóle mega gruby temat. Ja w ogóle bardzo mnie ciekawi temat wścieklizny, on jest w ogóle bardzo taki niesamowity i mało tak naprawdę na ten temat ludzie wiedzą. Ja bardzo często dostaję pytania i to nawet w zasadzie nie wiem dlaczego, to znaczy, czy jakby nie, ja się nigdzie nie wypowiadałam, przynajmniej z tego, co mi się wydaje, publicznie nigdzie nic nie pisałam o wściekliźnie, natomiast często do mnie ludzie piszą z takimi pytaniami i to są takie pytania, no dla mnie aż takie absurdalne i widać, jak bardzo mało jest świadomość na temat tej wścieklizny, że na przykład ktoś pisze przerażony, że po jego ogródku chodził lis i otarł się o wiadro
I teraz co on ma zrobić z tym wiadrem na przykład, albo na przykład jakaś pani napisała niedawno, że znalazła, że właśnie był lis w ogrodzie, a ona i jej dziecko zjadali maliny z krzaka. I czy to jest możliwe, żeby oni się zarazili, bo ten lis, nie wiem, coś tam z tym zrobił. I mam wrażenie, że jest tak duża niewiedza, jeśli chodzi o to, jak się można zarazić wścieklizną i to się właśnie między innymi niestety odbija bardzo źle na tym, jak nietoperze są traktowane, bo oczywiście nietoperze są chronione i nic nie wolno z nimi robić, ale przez to, że ludzie tak strasznie się tej wścieklizny boją, to one są po cichu likwidowane na przykład. Natomiast tak, jaka jest droga, żeby człowiek się zaraził od nietoperza wścieklizną? W zasadzie jedyna droga to jest taka, że człowiek musi tego nietoperza podnieść, chwycić, tak żeby ten nietoperz się bronił i ugryzł. Dlatego, że nie ma takiej możliwości, że nietoperz na kogoś, nie wiem, skoczy i go ugryzie. Albo, że, nie wiem, wejdzie do łóżka w nocy, bo się dostanie do domu i wejdzie do łóżka i ugryzie. Po prostu nietoperz, polskie nietoperze, bo to też inna sprawa, bo wszystkie przypadki, gdzie człowiek się zaraził od nietoperza wścieklizną, to była albo Ameryka Południowa, gdzie występują nietoperze wampiry, albo była sytuacja, to zdaje się w Wielkiej Brytanii, albo może to było w Stanach Zjednoczonych, czy nie pamiętam. Była sytuacja, gdzie dziewczynka po prostu ratowała nietoperza, chwyciła go, nią ugryzł. I to był jeden z tam kilkunastu przypadków na świecie, gdzie dziewczynka przeżyła wściekliznę, bo ją tam odpowiednio podjęli kurację. Natomiast nietoperz sam z siebie gryźć nie będzie. Trzeba go naprawdę chwycić i trzeba się postarać, bo on tylko i wyłącznie ugryzie w samoobronie. Także nie ma takiej możliwości, żeby człowiek, który nie chce tego nietoperza dotknąć, został, nie wiem, przez niego pokąsany i tak dalej. Bo druga rzecz jest taka, że u nietoperzy wścieklizna, tak jak mówiłeś, to są inne, nie wiem, czy to są, bo ja z wirusologii jestem strasznie kiepska, czy to są szczepy, czy to są odmiany, ja już teraz nie wiem, jak to jakby jest, natomiast faktycznie, że ona jest inna, dlatego, że z racji tego, że one są warunkowo zmiennocieplne, czyli ta temperatura ciała im spada, to ten wirus musi mieć do tego musi być odpowiednio do tego przygotowany, natomiast to jest wirus, który zarazić człowieka może, więc to nie jest tak, że one mają innego, który dla człowieka jest niegroźny, niestety. Także robiono badania na wściekliźnie i ona na zwierzętach zmiennocieplnych, zmiennocieplnych, tak, czyli na przykład na gadach robiono linie komórkowe i tam zarażano wścieklizną i ta wścieklizna faktycznie jakby łapała się tych komórek nawet zmiennocieplnych, natomiast w zasadzie nie było przypadku udokumentowanego, żeby wścieklizna była w naturalny sposób zaraziła gada czy płaza, nie było takich przypadków. Były przypadki zarażenia ptaków i to jest, chociaż to jest oczywiście tragiczne, bo gdzieś tam z śmiercią w tle, natomiast był przypadek pokąsania człowieka przez wściekłą gęś, który zakończył się śmiercią tego człowieka. To było w Indiach, tam akurat oni mają zupełnie inny problem z tą wścieklizną, bo tam jest jakieś w ogóle 60 ileś tysięcy ludzi rocznie ginie na tą wściekliznę, więc dramat, to jest jakieś straszne ilości, gdzie mamy szczepionkę na to i tak dalej, bo to jakby tutaj dookoła tego wszystko. Natomiast z tymi nietoperzami jeszcze wracając, bo ja oczywiście się rozpraszam, bo to jest bardzo dużo rzeczy, które ja bym chciała powiedzieć o tej wściekliźnie, ale narosło mnóstwo dookoła tego mitów i tutaj były na przykład, że ktoś też był do mnie jakiś tam, nie telefon, tylko ktoś do mnie pisał, że ma nietoperze na strychu i czy w związku z tym, bo gdzieś przeczytał, że można się drogą powietrzną zarazić. No i rzeczywiście był w historii ludzkości jeden przypadek, gdzie było dwóch naukowców, którzy spędzili wiele godzin w jaskini, która była po prostu cała zaparowana moczem nietoperzy, których część była wściekła. I faktycznie oni sobie zainhalowali tą wściekliznę i się zarazili. To był jedyny przypadek. Ale to była taka ekstrema, że ja też podejrzewam, że oni po prostu mogli gdzieś tym moczem być nawet skropieni, bo jeżeli znam osobiście człowieka, któremu nietoperz nasikał do oka i w związku z tym musiał być szczepiony przeciwko wściekliźnie, bo w ten sposób się może przenieść faktycznie, ale to jest jakby szansa na to, myślę, że na pewno jest większa szansa, żeby wygrać w totka albo żeby zostać trafionym
piorunem, albo żeby zostać, nie wiem, astronautą, albo coś w tym stylu, bo po prostu to są w zasadzie przypadek. No. Także tutaj jakby nie ma zagrożenia od strony nietoperzy realnego, innego niż takie, że po prostu ktoś będzie przez głupotę swoją te nietoperze łapał w zły sposób, bo można łapać, ale w odpowiedni sposób, kiedy trzeba temu nietoperzowi pomóc. Także tak, jeśli chodzi o tą wściekliznę, to w ogóle też są demonizowane na przykład gryzonie, natomiast nie było, przynajmniej ja sprawdzałam to co prawda parę lat temu, jak dla moich studentów przygotowywałam zajęcia, nie było przypadku na przykład udokumentowanego zarażenia się człowieka od gryzonia, gdzie bardzo często, że mysz tutaj coś wścieklizna, faktycznie były przypadki, gdzie był zarażony gryzoń, ale żeby się gryzoń zaraził, to musi mieć bardzo specyficzne warunki, czyli musi być zaatakowany przez wściekłe zwierzę, które już jest tak naprawdę na progu śmierci, bo dopiero wtedy się pojawiają, wścieklizna się pojawia w śliniankach dopiero tak naprawdę pod koniec, kiedy jest ta faza już taka agresywna, ale to nie jest z kolei faza związana z polowaniem i zjadaniem, czyli taki zwierzak będzie atakował, żeby zarazić, bo o to chodzi w wściekliźnie, żeby została przeniesiona, ale nie będzie atakował, żeby zjeść coś, bo już na tym etapie raczej przestaje pić i przestaje jeść. Czyli żeby taki gryzoń się zaraził od powiedzmy wściekłego lisa, to tak samo jak z tymi malinami u tej pani, która się bała, że jej dziecko się zaraziło, żeby taki lis zostawił ślinę swoją na malinach w taki sposób, żeby ją to zaraziło, czyli na przykład wścieklizna w ciągu 5 minut pod wpływem promieniu UV ginie, więc musiałoby to być bardzo szybko, jedno po drugim następować, czyli musiałby, nie wiem, lis przebiec, obślinić malinki i uciec, a ona musiałaby natychmiast potem skonsumować te malinki, takie trochę abstrakcyjne. Żeby się wścieklizną zarazić, to trzeba, ta wścieklizna musi trafić w ranę. I to nie takie sobie hop-siup, bo też te rany muszą mieć odpowiednią głębokość. Oczywiście zawsze, jeżeli jest podejrzenie, że może się dostać, jeżeli miał ktoś kontakt z dzikim zwierzęciem, to trzeba to brać pod uwagę. Jeżeli jest podrapanie przez kota dzikiego, to są sytuacje, które absolutnie trzeba reagować. Zwłaszcza też, że tak naprawdę szansa, żeby się zarazić od lisa jest o wiele mniejsza, niż żeby się zarazić od kota dzikiego. W ogóle w Polsce jest coraz mniej tych przypadków. Od 1993 roku w Polsce są szczepienia lisów i ilość przypadków w ogóle wścieklizny dramatycznie spadła. To są kilka przypadków rocznie. W zeszłym roku było trochę więcej, więc w tym roku szczepią znowu. Natomiast tutaj jest, nie wiem, 6 czy 7 przypadków w zeszłym roku było, czy tam 2 lata temu, zanim zaczęli doszczepiać, także to są jakieś mikroilości i w Polsce ostatni przypadek śmiertelny, który był bodaj, nie wiem, 40 lat temu, czy 30 lat temu, to była kobieta, która się zaraziła od swojego własnego kota, który był nieszczepiony. Więc tym demonizowaniem dzikich zwierząt i tym, jakie one są pod tym względem niebezpieczne, to takie jest nie do końca fajne, nie? Bo tutaj wiadomo, że ludzie się tej wścieklizny strasznie boją, ale dużo większa szansa, że nas potrąci auto, niż tą wścieklizną się zarazimy, nie? A faktycznie jest, zdaje się, tam koło 1% nietoperzy w Polsce, czy tam 2% ma tą wściekliznę i to też jeszcze jest tak, że nietoperz może być nosicielem wścieklizny i to wiele lat może być nosicielem wścieklizny i to w taki sposób, że on nie zaraża i dopiero kiedy jakieś tam obniżenie kondycji następuje, to dopiero wtedy ta wścieklizna się może ujawnić. I też u nietoperzy też jest inaczej z objawami, bo one nie mają tej fazy szałowej, takiej, że atakują, tak jak na przykład właśnie pies czy lis czy człowiek zarażony ma taką fazę, że zaczyna się rzucać. To nietoperz tak nie ma. Nietoperz traci koordynację, przestaje móc jakby latać, bo po prostu spada i raczej taki jest osowiały, ospały i bardziej w tą stronę to idzie niż w jakąś taką właśnie fazę szałową, więc on też ma dużo mniejsze szanse, żeby kogoś zarazić, chyba, że ktoś właśnie dobra dusza znajdzie sobie takiego nietoperza i chce go ratować i da się pogryźć, nie? To wtedy faktycznie jest to możliwe. Powiem tak, że o ile kojarzyłem tych naukowców, bo to faktycznie było dość fascynujące, o tyle chciałem tylko przybliżyć historię tej dziewczynki, bo ten protokół nazywa się protokół Milwaukee, stąd to jest dość znane, bo przez lata uważano, że jest jedynym skutecznym, teraz już go nie wolno stosować znowu, już znowu nie jest, zresztą nie wolno, nie jest już zalecany po prostu,
Ale ja pamiętam i sobie teraz specjalnie weryfikowałem podczas rozmowy, tuż po tym jak zweryfikowałem, dlaczego pytałem cię o wściekliznę, no miałaś kilka wpisów o wściekliźnie i nietoperzach i myślę, że jak ktoś sobie wpisał na Facebooku, to mogło mu wysoko, wiesz co, wyskoczyć. Okej. Bo masz faktycznie, właśnie to jest wtedy, kiedy tak naprawdę dementujesz tę groźbę wścieklizny, to akurat widziałem takie wpisy, bo tam salamandrę udostępniaś, sama pisałaś jako miłośniczka, ale ta dziewczynka nazywała się Jenny Gies teraz, tak, nie pamiętam, tak, no Giese się pisze, czyli była Jenny Gies. No i teraz motyw jest następujący, że ona zaraziła się jeszcze w niesamowitym miejscu tą wścieklizną. Zgadnij gdzie? Dokładnie. Skąd wiedziałaś? Wiesz co, ale w sumie, no to mogłeś powiedzieć sama, wiesz co, tam taka rozmowa. Tak, zaraziła się w kościele i to nie dlatego, że nie wiem, nudziła się i sama tego nietoperza znalazła, tylko podczas mszy ktoś uderzył tego nietoperza kapeluszem. To tego nie znałam. No, to w ogóle jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, jak doszło do tego, że w ogóle to dziewczę zostało dziabnięte przez nietoperza, to jest w ogóle jakiś hit, bo ten nietoperz musiał znaleźć się w kościele. Ktoś przez przypadek go trafił tym kapeluszem i ona akurat podeszła, a jej rodzina to zbagatelizowała, bo ugryzł ją w palec. I tylko dlatego został zbagatelizowany. To jest w ogóle jakaś mega historia, no i później wyleczono ją jako no tam jedną chyba z 3 osób w historii za pomocą tego protokołu. Ale tak wyleczono nie do końca, bo zdaje się, że ona i tak sprawności pełnej nie odzyskała. No tak, no ale wiesz, dochodzi bardziej o co przeżyła. No raczej wścieklizna ma tą 100% skuteczność, jeśli się nie podejmie. No, tak, dzięki niej i tym 2 osobom już nie ma 100%, ale teoretycznie jest to 100% nadal skuteczność. Ale to ciekawostka, że też były przypadki w historii ludzkości, że człowiek się zaraził od człowieka, ale nie tak jak sobie to można wyobrazić, czyli przez jakieś tam pogryzienie, tylko przez przeszczep rogówki. Było, zdaje się, 6 czy 7 przypadków, gdzie po prostu dawca z wypadku, który prawdopodobnie już miał objawy i dlatego miał wypadek, został dawcą rogówki i w ten sposób została, bo jakby nie badało się nie bada się, podejrzewam, może się już teraz bada, ale wtedy nie zostały zbadane te osoby, zresztą to ciężko tak do końca na szybko ustalić. I zostały zarażone, biorca rogówki został zarażony wścieklizną. Tak, ten wątek został wykorzystany w jednym z serialu i właśnie tam było uzasadnienie, że bo aż 3 osoby tam się zaraziły wścieklizną, bo dostali dawcę jednego, prawda, akurat go mieli w szpitalu, no i tłumaczono, że faktycznie nie przeprowadza się tego badania, no bo celować we wściekliznę, kiedy osoba nie miała objawów, prawda, zapadając w śpiączkę, no to mało kto ma takiego nosa, a no nie badasz na wszystkie choroby, więc faktycznie takie rzeczy mogą się zdarzyć, niestety, ale no tak jak mówisz, no szansa, żeby się akurat od nietoperza nią zarazić jest no relatywnie niska na szczęście. Ale teraz tak, trzeba się zastanowić, czy zostajemy jeszcze chwilę przy przesądach, czy przechodzimy już do takich rzeczy, które bardziej lubisz, bo nie wiem, bo przesądy jeszcze mam, bo wiesz, w Chinach... Mogą być przesądy, dawaj, co tam masz. Dobra, no to wiesz, Chińczycy uważają, że jak masz nietoperza w domu, kiedy ci się on tam pojawi, to jest szczęśliwe, pozytywne wydarzenie, a chiński symbol szczęścia to otoczony jest 5 nietoperzami. Więc oni zupełnie inaczej podchodzą do nich. Już doceniają. To tak samo jest ten taki alkohol Bacardi, to jest rum chyba? Tak. To on też ma nietoperza w logo, właśnie dlatego, że gdzieś tam jak zakładali fabrykę, to wleciał nietoperz i to wzięli jako dobrą wróżbę i to było właśnie, dlatego ma logo. To akurat wiem dlatego, że kiedyś Bacardi był sponsorem jakiejś konferencji, pamiętam, nietoperzowej i to gdzieś tam się wryło mocno, że był ten nietoperz na etykiecie. Ale to ci powiem, że w Hiszpanii też, bo no przecież w paru miejscach możesz napotkać nietoperze, na przykład w herbie no ma Valencia, Mallorca, chyba jako klub piłkarski chyba też RCD Mallorca ma nietoperza, więc tam lubią. Jednak znalazłem gdzieś jeszcze, że właśnie w tej chińskiej ikonografii jest dlatego ich 5, że one oznaczają według różnych rzeczy te 5 błogosławieństw i to tam jest chyba szczęście, zdrowie, umiłowanie cnoty, godność i długowieczność chyba, bo oni bardzo lubią długowieczność, a jak wiemy te nietoperze długo żyją, więc jest tu jakieś powiązanie. Spotkałem się też gdzieś z jakimiś wierzeniami romskimi i tam też u Romów było to szczęście, ale co ciekawe, dobre czasy zwiastuje znalezienie martwego nietoperza, co tylko świadczy o
pewnym poczuciu humoru specyficznym, bo jak znajdziesz suchego nietoperza, to należy go schować do torby i przynieść do domu, by zapewnić sobie właśnie bogactwo, a skrzydła można przywiązać do bata, żeby lepiej poganiać konie. Więc tak, to powiem Ci, też znalazłem. Był też amulet z nietoperza, który się wiązało dzieciom pod szyją. Nie wiem, może nie wiedzieli skąd muszkę ogarnąć. Przepraszam, to taki głupi dowcip, ale nie wiem, jak można wymyślić, żeby nietoperza martwego sobie pod szyję podwieszać. Majowie mieli z kolei śmiercionośnego nietoperza, ale jak ja to bardzo lubię, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, jakkolwiek można to uznać. Był też, jest tam ludzi nietoperzy, rzekomo w islamie, bo akurat nie jestem znawcą, ale już ostatnio też padło słowo Mekka, więc tutaj powiemy, nietoperze są haram, nie wolno ich jeść. I tu ciekawostka, bo samo zabijanie przynosi pecha, bo nietoperze samice mają piersi, więc są matkami tak jak kobiety. Nie wiem, skąd jest ta teoria, to jest dość już naciągane, ale też takie coś znalazłem. Internet jest pełen takich wspaniałych rzeczy. Jeszcze tak, z kolei w Nigerii jeden z ludów wierzy, że jeśli nietoperz wleci do domu i dotknie człowieka, to jest to pewny znak, że ta osoba jest zaklęta i umrze. Więc tam bardzo dużo takich było, ale gdzieś tu miałem przygotowane dla Ciebie zagadki właśnie o nich. Proszę bardzo. No nie. Polski przesąd. Jeśli nietoperz wleci do budynku, to znaczy, że... Ale coś pewnie ze szczęściem i nieszczęściem, czy... Są dwie wersje i jedna to jest, że będzie padać, a druga nie wiem, jak na to wpadli i nawiedzą Cię pluskwy. O kurde, tu nie wiem, jak to powiązano. Zobaczenie nietoperza w ciągu dnia z kolei ma przynosić pecha, a co się stanie... No chyba nietoperzowi najbardziej. No, to całe... A powiedz mi, co robi zabicie nietoperza? Co powoduje? No nie wiem. Mam nadzieję, że pecha. Skraca życie. No właśnie też się zdziwiłem. Bardzo słusznie, należy się. Z kolei jeśli nietoperze, i to nie wiem, bo tu już miałem wrażenie, że ktoś w moim stylu pisał, czyli sprawdzimy, kiedy przestano mi wierzyć, nie? Jeśli nietoperze latają pionowo w górę i opadają w dół, to właśnie trwa godzina czarownic. I szczerze mówiąc, nie jestem w stanie zweryfikować tego, skąd wzięto ten pomysł. No ale... A to nie jest głupie. Nie, to nie jest głupie wcale, dlatego że różne nietoperze o różnych godzinach wylatują. Na przykład jako pierwsze ja akurat nad blokami, nad Poznaniem sobie o godzinie 22 już tam 23 oglądam latem mroczki, które jako pierwsze wylatują, ale jak się łapie nietoperze, to o różnych porach nocy łapią się różne nietoperze, a nietoperze mają różne style latania. To znaczy na przykład jak puszczaliśmy na przykład nocki rude, które są nietoperzami, które latają nad wodą i ściągają komary z powierzchni wody, to jak je się wypuści w zamkniętym pomieszczeniu, to one kołują pomiędzy nogami, latają tak gdzieś, nie wiem, z pół metra nad ziemią. Także zupełnie mam, a z kolei jak się puści, powiedzmy, borowca, który jest takim dużym, klockowatym nietoperzem, który musi mieć duże przestrzenie, bo on bardzo echolokuje na niskich częstotliwościach, więc on jest taki trochę przymulony, bo on mało emituje tych dźwięków, mało wraca, więc on taką sobie nie za dokładną mapę przestrzenną robi dzięki tej echolokacji i on jest takim klocuchem trochę, jak on gdzieś wleci, to może nie wyrobić na zakręcie i wpaść na coś. I dlatego on bardzo wysoko lata i jest taki mniej, powiedzmy, zwrotny. To ten po przekątnej lata, nie? On po przekątnej w domu lata, bo kojarzę, że gdzieś w tych informacjach było, że jeden jak ci wpadnie do domu, to będzie latał po przekątnej, bo potrzebuje dużo miejsca, żeby się ogarnąć. A możliwe, bardzo możliwe, tak, bo on jest taki niezbyt zwrotny, a z kolei na przykład gacki są tak, one na bardzo wysokich częstotliwościach nadają, one mają też takie skrzydła bardziej szerokie, że tak powiem, nie tylko długie, ale też na szerokość, dzięki czemu są bardziej zwrotne w locie i one są w stanie na przykład wykryć echolokacyjnie komara, który siedzi jakby po drugiej
drugiej stronie liścia i oblecieć tego liścia z drugiej strony i tego komara złapać. Także one są w stanie zawisać, one są w stanie latać do tyłu, znaczy nie wiem, czy właśnie do tyłu, no w każdym razie prawie na takiej zasadzie jak kolibry, więc ta zwrotność jest bardzo taka zauważalna, więc całkiem możliwe, że po prostu ktoś sobie skojarzył z jakąś konkretną, nie wiem jaka to jest godzina czarownic, ale bardzo możliwe, że ktoś sobie z jakąś konkretną godziną skojarzył, że akurat nietoperze wylatują jakiś konkretny gatunek, który się jakoś tak akurat zachowuje, że to mogli, także to może mieć gdzieś tam umiejscowienie w rzeczywistości. Kurczę, chciałem ci jeszcze powiedzieć na przykład, co się stanie, jeśli zdefekuje na ciebie nietoperz, ale uznałem, że nie będę teraz na szybko wymyślał, bo jeszcze powiem, że to jest wiarygodne, więc nie, więc dojdźmy do celu. Celem było to, że wiesz, wśród tych wielu mitów wokół nietoperzy najpopularniejszy był ten o wplątywaniu się we włosy, a jego źródłem było to, że chciano zniechęcić młode damy do schadzek z absztyfikantami, ażeby zmniejszyć liczbę ciąży pozamałżeńskich, ujmijmy to tak delikatnie. I teraz okazuje się, że podskórnie wyczuwano, iż faktycznie te nietoperze mają wpływ na małe dzieci, konkretnie na przeżywalność noworodków. Możesz przybliżyć ten temat? Tak, właśnie w tym roku ukazała się bardzo ciekawa praca, taka, która bardzo mocno uzmysławia to, jak my wszyscy jesteśmy połączeni i jak bardzo jesteśmy nadal częścią przyrody, jak ta przyroda na nas mocno nadal wpływa i jak bardzo trzeba dbać o tą bioróżnorodność jako taką, brać ją jako taką naprawdę wartość ogromną. W tym roku ukazało się badanie w Science, gdzie porównano, przystawiono dane z spadku liczebności nietoperzy w związku z bardzo poważną, bardzo smutną chorobą, syndrom białego nosa to się po polsku nazywa, to jest taka grzybowa choroba, która dziesiątkuje nietoperze i okazuje się, że w związku z tym, że te nietoperze zaczęły wymierać na ten syndrom białego nosa, była konieczność zwiększenia ilości pestycydów na uprawach o 31%. To jest ogromna ilość, to jest to o tyle te nietoperze nam pomagały, tyle trzeba było zwiększyć ilość tych pestycydów i jest taki parametr, który jakby stwierdza, jakie jest zatrucie środowiska i to jest właśnie ilość śmierci niemowląt. Oczywiście są też inne, to się przekłada na inne rzeczy również, ale wyszło, że prawie o 8% zwiększyła się ta śmiertelność, wzrosła ta śmiertelność po tym, jak zwiększono tą ilość pestycydów w środowisku. Czyli o tyle jakby więcej na nas natura wymusiła, powiedzmy, z użycia większej ilości tych pestycydów. Mam dzisiaj straszny problem, żeby sformułować myśl, jakieś takie, kurczę, dziś mi to krąży wszystko dookoła. No w każdym razie to się tak przekłada aż na nasze zdrowie, bo to nie tylko oczywiście na te niemowlęta, ale również na zdrowie wszystkich, bo wiadomo, że coraz bardziej wszystko jest zatrute i obciążone tą chemią, którą wszędzie dajemy, nie? Ty masz dziś problem ze skupieniem myśli, ze złożeniem? Jak powiedziałeś o tym syndromie białego nosa, to ja mimo, że mam świadomość, jak to poważna rzecz jest, to pierwsze, to sobie wyobraziłem ratowników, medycznych, załogę karetki, którzy zgłaszają sobie, w niedzielę nad ranem masowe zatrucie na dyskotece i że to jest jakiś kod właśnie, więc naprawdę, uwierz mi, jesteś w dużo lepszej formie dzisiaj, więc żeby cię troszkę, nie wiem, doprowadzić do takiego rozluźnienia, to króliki lubią najbardziej. Czyli przy kurach mieliśmy jajka ze zwiększoną zawartością białka nicieni. Czad więc na pasożyty nietoperzy, które są, i tu cytat ze znanej biolożki, odlotowe. Odlotowe nietoperze mają przecudne pasożyty zewnętrzne, które to są takie roztocza, które się nazywają spinturniksy. I one wyglądają jak takie małe, biegające słoneczka, bo one mają takie, jest po prostu takie sobie kółeczko z nóżkami dookoła prawie całego ciała i one są specyficznym pasożytem nietoperzy, dlatego że one sobie żerują na ich błonach lotnych, skąd sobie pobierają krew, więc to jest tylko i wyłącznie nietoperzowy pasożyt. Są przeurocze i to jest oczywiście, jak się już takiego nietoperza waży, mierzy, oznacza gatunek, płeć i tak dalej, no to najczęściej dodatkowo jeszcze tam się trochę oczyszcza tego nietoperza, żeby mu było łatwiej w życiu.
i trochę tych spinturniksów, czy tam kleszczy, zawsze trochę się ściąga, bo po prostu, żeby on też coś tam miał z takiego kontaktu z człowiekiem na plus, a nie tylko na minus. I to są te spinturniksy, ale są też, to się nazywa mrokawkowate chyba, to jest z kolei najbardziej obrzydliwy pasożyt chyba jakiś zewnętrzny, jakiego widziałam w życiu. To jest taki wielki, biegający po tym biednym nietoperzu stwór, który w ogóle, pamiętam jak koleżanka zdjęła go z nietoperza, bo ona zbierała do badań te pasożyty i ona go zdjęła z nietoperza, wsadziła go do probówki z alkoholem, a ten po prostu stwór się odbił od dna tej probówki, całej wypełnionej alkoholem i po prostu wybiegł sobie i poleciał dalej, w ogóle bez żadnego, nawet szczepnął sobie kurze tutaj z ramionka i leciał dalej, w ogóle żadnego na nim to nie zrobiło wrażenia i taki pasożyt potrafi nietoperza zupełnie nawet na śmierć wyssać z czasem, bo tak go długo męczy i męczy, że ten nietoperz w końcu na tyle osłabnie, że może nawet nie przeżyć. Także to są takie brzydkie, ale spinturniksy, czyli te roztocza z błąd skrzydłowych są po prostu prześliczne. Jestem fanką, absolutnie. Może ten pasożytowi się chce pić, bo to nie pierwszy raz, gdy go wrzucono do kieliszka po prostu z alkoholem, bo ja nie wiem, to Widziałam, że musi być jakiś żart z alkoholem. Widziałam, jak trybiki się kręcą, tak, spokój, tak. Nie? Przecież mam same takie rzeczy przygotowane, mam parę kartek wydrukowanych, poważnych rzeczy, mam listę polskich nietoperzy, a oczywiście i tak po tym, jak powiedziałeś, że ktoś sprzedawał guano, to chcesz kupić, wiesz co, no i za każdym razem, no mam tutaj, nie wiem, po co się przygotowuję do tych audycji, a później się nie umiem skupić, kurczę pieczone, nie? No, później mam przecież suchar alert, to był taki, czy Kaja lubiła nietoperze? O Jezu, boję się. No najwyraźniej tak, bo wśród hibernujących gatunków nietoperzy te gody mogą się właśnie odbywać w trakcie torporu, no więc kto inny jak nie miłośnik nietoperzy wymyśliłby piosenkę Śpi, kochanie, śpi. W tym momencie na osi jestem, więc no. Dobrze, powiedzmy sobie tak, już zostając przy tych dziwnych tematach, nietoperze robią nietypowe zapasy na zimę. To też jest ciekawostka, którą nie wiem, jak ja na nie trafiam, ale nawet samice to już jest skrajne takie chomikowanie rzeczy, bo one przechowują jesienną spermę na wiosnę. Czy to ma takie, jak przynajmniej ja myślę, sensowne wytłumaczenie, że chodzi o to, że na wiosnę będzie większa przeżywalność? Czy nie wiem, czy to już jest jakiś po prostu skrajna forma przechowywania? To jest to, co już mówiliśmy wcześniej, że chodzi o to, że one po prostu w trakcie hibernacji obniżają wszystkie funkcje życiowe do minimum, a jednak produkcja nowego organizmu jest bardzo energochłonna, więc to im się zupełnie nie opłaca. Natomiast na wiosnę, jak już się robi ciepło, jak już można zdobyć łatwo jedzenie, no to zupełnie inna sprawa, no nie? Tak to by taki młodziak rósł sobie w jej brzuchu i jej kosztem, nie? No tak, że musi być coś takiego. Bo właśnie, bo też powiedziałaś o tym, że jak my wejdziemy na przykład do jaskini i go wybudzimy, no to on zaczyna drżeć, prawda, on ma ten, nie wiem, czy powiedzieć, że wybudzimy go tym naszym ciepłem, ale chodzi mi o to, że gdzieś też znalazłem informację, że one mają tyle zapasów, ile teoretycznie starczy im na te momenty wybudzania, że to nie jest tak, że one mają całą zimę przespać, tylko że właśnie one mają tak, że jakby się obudziły, żeby polecieć dojeść. To znaczy z tym dojadaniem zimą owadów to może być ciężko, nie? Bo tak z dostępnością owadów zimą jest, raczej chodzi o picie niż o jedzenie, natomiast tak, wybudzanie nietoperzy zimą to jest, już podchodzi pod paragraf, dlatego, że to jest coś, co im może bardzo realnie zaszkodzić, dlatego, że jeżeli taki nietoperz się wybudzi, to tak jak mówisz, on zużyje energię, która ma mu starczyć do wiosny i może się okazać, że mu nie starczy do wiosny, także wybudzanie w ogóle nietoperzy jest nielegalne, jakiekolwiek denerwowanie ich, stresowanie jest nielegalne oczywiście, natomiast wybudzenie zimą jest szczególnie szkodliwe, bo o ile wybudzenie w ciągu na przykład przypadkowe, jak się wejdzie gdzieś do jakiejś jaskini, czy piwnicy, nawet jak się ma w piwnicy nietoperza i się wejdzie i się go wybudzi, no to jakby on jeszcze jakoś sobie to ogarnie, bo sobie zje coś, powiedzmy, kolejnej nocy. Natomiast wybudzanie zimą to już jest tragedia dla takiego zwierzaka, nie? Były takie przypadki, że na przykład, bo on ciężko się wybudza, taki nietoperz, jak nie musi, i są na przykład udokumentowane przypadki, gdzie sikorki żywiły się hibernującymi nietoperzami, po prostu tak długo, bo sikorki w ogóle to też koleżanka ornitolożka mi powiedziała,
że jest takie, ona przynajmniej, nie wiem, czy to było jej wymysł, czy to krąży gdzieś, że jeżeli sikorki byłyby wielkości gołębi, to by polowały na ludzi. To jest bardzo, sikorki modre konkretnie, bo to są takie po prostu pitbulle, one są bardzo, bardzo agresywne, one już polują na inne ptaki, potrafią zabić ptaka innego i właśnie były takie przypadki, gdzie nietoperz był po prostu sobie zjadany, tak jak taka słoninka, którą się wystawia dla sikorek, tak one sobie podskubywały hibernującego nietoperza i on się w trakcie tego nie wybudził, bo po prostu już nie zdążył, nie? Został zjedzony. Tak. No właśnie tak o tym boczku sobie przypomniałem, bo się faktycznie wiesza dla nich, ale teraz to tak brzmi jak makabryczny okup, żeby nas nie dojechały. Kurczę. Ale teraz było tak o jedzeniu, to tak tylko kwestii informacji, dlaczego we wstępie mówiłem o tej mafii, no bo mafia w południowej Ameryce, no mafia w Meksyku szczególnie, czerpie zyski z awokado, no a zapylaczami awokado, bananów, o ile pamięć mnie nie myli, też chyba nerkowców są właśnie nietoperze. One tak bardzo są ważne, dlatego bo my tak kojarzymy z tych wszystkich filmów i legend, te nietoperze krwiopijca to są 3 gatunki, prawda? Z tych 1360. A tak, no to są raczej zwierzęta, które no, roślinożerne tam są na tych terenach, nie? Tak, to znaczy w ogóle nietoperze mają bardzo szerokie spektrum odżywienia, bo są i właśnie tutaj cała Europa to są owadożerne, tam gdzie jest cieplej to są i owocożerne i nektarożerne, no i teoretycznie ssakożerne, no bo jakby tą krew ssaczą piją, nie? Także to spektrum jest bardzo duże. To w ogóle tak naprawdę można by nagrać zupełnie osobny jeszcze podcast o tych nietoperzach krwiopijnych, bo to też jest mega ciekawa historia. One są świetnie przystosowane do tego, żeby tą krew pić, tak żeby to robić bezboleśnie, żeby taka ofiara się nie obudziła i nie podeptała, bo one często korzystają z okolic kopyt u bydła czy u koni i one na przykład mają tak ostre te tak ostre zęby, że są porównywane do skalpela chirurgicznego, bo one się jakby ostrzą na zasadzie jeden od drugi się po prostu ostrzą się zęby, kiedy ten nietoperz zamyka pyszczek. Także to tam jest w ogóle bardzo ciekawa historia, no i one najbardziej na tej całej wściekliźni też cierpią, no bo jednak to jest realne zagrożenie dla ludzi, to są nietoperze, które rzeczywiście mogą ugryźć człowieka, mogą zarazić człowieka wścieklizną i tam się stosuje bardzo takie no, barbarzyńskie metody walki z tymi nietoperzami, bo nie ma takiej możliwości, żeby zaszczepić bydło, no i to już jest tam naprawdę ciężka sprawa, a to niesamowite zwierzaki są, bo jakby pominąć ten aspekt, że to jest krew, która jest obleśna i takie jedzenie krwi się źle kojarzy, to są w ogóle przecudowne zwierzaki, bo one są takie niesamowicie społeczne, one się karmią nawzajem, jak któryś nie da rady się najeść, one o siebie dbają, one mają taką bardzo dużo czułości dla siebie nawzajem, no i to na tym cierpią, bo właśnie jest taka metoda zabijania ich, że się łapie takiego nietoperza, smaruje trucizną i wypuszcza i on wlatuje do kolonii, inne nietoperze go wylizują i w ten sposób się zatruwają i tak się ich pozbywają tam. Także no, grubszy temat, ale to już tak, bo już chyba mamy ponad godzinę gadania, to jakbym się teraz na to rozgadała, to by była druga zaraz godzina. Powiem Ci, że no zegarek masz w sobie, bo godzina 4 sekundy była, gdy zaczęłaś mówić, że mamy już ponad godzinę gadając. Tak, rozumiem, odebrałem sygnał, już zrozumiałem. To tak tylko na zakończenie ciekawostka historyczna, bo mówisz teraz o tym, jak my walczymy z nietoperzami, ale warto pamiętać, że w XIX wieku była wojna o Pacyfik, nazywana też wojną o saletrę. I de facto chodziło między innymi o złoża guano. Więc akurat tego nietoperzowego. To było między Chile a Boliwią i Peru, więc... Tak, wysoka zawartość azotu, bardzo, bardzo pożyteczne jako nawóz. Okej. Kończąc, najważniejsze, co zrobić, gdy tego nietoperz wpadnie do nas z wizytą? Czekam. To jest w ogóle też temat, bardzo mi zależy, żeby to poszło w świat, bo wydaje mi się, że trochę takie jest podejście, że jak z ptakami, że trzeba pozapalać światła, pogasić światło, nie wiadomo co zrobić z tym nietoperzem i często jest tam panika. W ogóle regularnie na przykład
W niektórych miejscowościach ja dostaję często informacje w Gorzowie Wielkopolskim, jest taka sytuacja, że tam jest na przelotach jesiennych nietoperzy, jest jakieś osiedle, które akurat znajduje się w tak niefortunnym miejscu, że tam rokrocznie nietoperze, inwazja jest nietoperzy w mieszkaniach i to tam potrafi kilkadziesiąt sztuk na przykład wlecieć. Pamiętam, mieliśmy jakiś czas temu interwencję, bo taki pan, do takiego starszego pana, który już nie chodził, wleciała taka ilość nietoperzy i to sąsiadka jego zgłosiła. I to były karliki, zdaje się, one są takie naprawdę malusieńkie, kompletnie niegroźne, w ogóle przesłodkie nietoperzyki, a one latały u tego pana i ten pan myślał, że są ćmy i on je w ogóle miotłą tłukł, czy tam laską jakąś, żeby się ich pozbyć, bo myślał, że to ćmy i w ogóle tam dramat był i faktycznie, że do niego tam kilkadziesiąt sztuk wleciało do mieszkania. Więc to czasami się zdarza w dużej ilości. Wtedy absolutnie tylko i wyłącznie po specjalistów trzeba dzwonić, bo to już jest inna sytuacja. Natomiast jeżeli wleci jeden nietoperz, to najlepszym sposobem w pierwszej kolejności jest otworzyć mu okno szeroko i wyjść z pomieszczenia tak, żeby on się na spokojnie mógł zorientować, bo w momencie, kiedy się robi hałas, kiedy jest światło, kiedy jest dla niego stres, to on traci orientację, wiadomo, w panice może sobie też coś zrobić i tak dalej. Czyli najlepiej otworzyć szeroko okno i zgasić mu światło, żeby on się zdążył zorientować. Jeżeli to nie pomoże i on nie wyleci, to drugą czynnością jest zapalenie z powrotem światła i poczekanie, aż gdzieś usiądzie. I kiedy on usiądzie i on sobie tam przez kilkanaście minut posiedzi, to on właśnie się wychłodzi, żeby sobie zapaść w torpor i wtedy postępuje się z nim tak jak z pająkiem, tak jak ja przynajmniej z pająkiem postępuję, czyli trzeba wziąć pudełko, przykryć go od góry pudełkiem, od spodu dać tekturkę i go delikatnie zgarnąć. Najlepiej to wszystko robić w grubszych rękawicach albo na pewno tak, żeby go nie dotknąć gołą ręką. I to jest jakby najważniejsza sprawa, czyli bezpieczeństwo osoby, która się tym zajmuje, czyli trzeba zadbać o to, żeby nie było kontaktu, łapania gołą ręką absolutnie. Inna rzecz jest taka, że nietoperze są niesamowicie delikatne, one są tak kruchutkie, że wystarczy tak naprawdę mocniej gdzieś pacnąć go czymś, czy nawet nie w locie, tylko ogólnie, jeżeli gdzieś tam się go mocniej chwyci, to on po prostu się połamie. To jest bardzo, bardzo delikatne zwierzątko, dużo bardziej niż na przykład myszy. One są tak kruchuteńkie. I teraz taki nietoperz, kiedy on siada, on wygląda dziwnie i na to się trzeba przygotować, dlatego że tak, on będzie otwierał pysk, nie dlatego, że chce kogoś pokąsać, tylko dlatego, że on rozpaczliwie echolokuje, żeby się zorientować w przestrzeni i trzeba mieć na uwadze to, że on nie chce się na nas rzucić, tylko on próbuje się zorientować, gdzie co jest, bo jego oczy nie są, zwłaszcza jeżeli jest ostre światło, jakichś żarówek, jego oczy nie są on nie ma zbyt dobrego wzroku i on musi się tą echolokacją wspomagać. Czyli taki nietoperz też te skrzydła, jak ktoś nie widział nigdy nietoperza z bliska ze zwiniętymi skrzydłami, to też może to wyglądać dziwnie, bo te jego bardzo długie paluszki, te kości palców są bardzo elastyczne i one się wykręcają, trochę wygląda tak taki popsuty parasol, taki cały jest powykręcany. I to jest normalne i tak to wygląda. Jeżeli na takim nietoperzu nie widać krwi albo jakiegoś takiego faktycznie asymetrii w poruszaniu się, żeby gdzieś tam wlókł skrzydło czy coś, to nie ma się co przejmować, on tak po prostu wygląda. Czyli takiego nietoperza zbieramy i jeżeli już go mamy w tym pudełku, to teraz najważniejsza rzecz. Nietoperz w przeciwieństwie do ptaka nie jest w stanie wylecieć, jeżeli się go podrzuci. Jeżeli się takiego nietoperza podrzuci, to on spadnie jak klocek na ziemię, dlatego że on potrzebuje czasu, żeby się rozgrzać, chyba że jest bardzo rozgrzany, bardzo ciepły i taki mocno aktywny, to wtedy inna sprawa, ale jeżeli się takiego nietoperza, który przysiadł gdzieś i się trochę wychłodził, na przykład wyrzuci przez okno, to on spadnie na ziemię i się zabije, więc trzeba takiego nietoperza w sposób delikatny wypuścić i to jest bardzo prosta sprawa, mianowicie takie pudełko z nietoperzem trzeba przystawić do dowolnego drzewa, i on sobie wejdzie po korze tego drzewa, po chwili się zacznie wskrobywać i on tam się spokojnie rozgrzeje i odleci. Trzeba to wszystko zrobić, kiedy jest ciemno albo kiedy już zapada zmrok, dlatego że jeżeli się nietoperza wypuści w czasie dnia, to bardzo duże prawdopodobieństwo, że na przykład sroki go zabiją, że coś mu się stanie, bo to nie jest jego pora. Czyli takiego nietoperza, jeżeli jest konieczność, to można, jeżeli na przykład nie ma już możliwości, żeby wypuścić, bo się go znalazło w ciągu dnia, to trzeba poczekać do wieczora. Natomiast jeżeli jest to od razu, im szybciej się go wypuści, tym oczywiście lepiej.
I nie dajemy mu pić, nie dajemy mu jeść, tylko jak najszybciej go wypuszczamy. Podobnie, jeżeli nietoperza znajdziemy na ziemi, gdzieś leżącego, na przykład na spacerze idziemy i znajdziemy nietoperza na ziemi, to też trzeba go zebrać w jakieś pudełko, nigdy gołymi rękoma, nigdy nie dotykamy dzikich zwierząt gołymi rękoma. I takiego nietoperza na miękko wypuszczamy, czyli na drzewo. Kładzie się go na korę i on się wspina i sobie odlatuje. Część nietoperzy polskich, te właśnie takie bardziej klockowate typu borowiec, jeżeli się go, on nie jest w stanie wystartować z ziemi, on musi wystartować z drzewa, zwłaszcza jeżeli jest średnio rozgrzany, bo po prostu musi mieć odpowiedni wylot, bo po prostu spadnie albo musi po prostu wejść wyżej. Także odstawiamy na drzewo i dajemy mu czas, żeby sobie poszedł i odleciał. Jeżeli nie odlatuje i na przykład na drugi dzień go znajdujemy na tym drzewie, no to już jest najprawdopodobniej coś się z nim nie tak i wtedy trzeba do jakiegoś ośrodka rehabilitacji takiego nietoperza odwieźć, wtedy mu pomogą. No, powiem Ci, nie spodziewałem się takiej informacji, tak obszernej. No, dziękuję Ci, będę teraz wiedział w końcu, co robić z nietoperzami. Bardzo, bardzo jestem zadowolony. Patrząc na ten upływ czasu, będę musiał Ci powoli dziękować. No, dziś mogę Ci życzyć tego, byś kiedyś podczas spaceru spotkała swojego nietoperza, który przyleci i powie: trenerze, wybierz mnie, bo ja wierzę, że do tego dojdzie. No cóż, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i klasycznie do następnej razy. Też bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.